Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Uwaga! Znaczne pogorszenie na rynku nieruchomości. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, oczywiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej Age Market You dzieciom. Zachęcam do tego, żeby się troszeczkę podzielić tym, czym się posiada i wziąć udział w naszej tutaj zbiórce. Tam na dole jest link w opisie i oczywiście link także w komentarzu. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch miejsc. Z platformy Xstation i z platformy Bloombergowej. Uwaga! Znaczące pogorszenie na rynku nieruchomości. Dzisiejsza sesja jest bardzo ciekawa. Nie ma danych makroekonomicznych o większym znaczeniu dla świata, natomiast rynek będzie testował sentyment, który od wczoraj znacząco się zmienił na korzyść podaży i oczywiście wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych godzinach, będą musiały nam odpowiedzieć na pytanie, czy te negatywne nastroje zostaną utrzymane, ponieważ jeżeli się utrzymają, to oczywiście może to sygnalizować zmianę nastawienia i pewnego rodzaju pogorszenie sytuacji przed danymi makroekonomicznymi o inflacji, które są w następnych dniach najważniejsze i kluczowe dla Stanów Zjednoczonych i to one prawdopodobnie zdecydują o losach koniunktury na rynkach ryzyka w końcówce 2022 roku. Ale tematem tego wpisu jest uwaga, ponieważ jest znaczące pogorszenie na rynku nieruchomości i te dane i ten wpis będzie poświęcony rynkowi nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Bardzo często rynki nieruchomości są ze sobą powiązane, więc pogorszenie sytuacji na rynku nieruchomości w latach 2006-2008 w Stanach Zjednoczonych przyniosło na przykład także pogorszenie nastrojów na polskim rynku nieruchomości w tym samym czasie. Dlatego te zjawiska, które obserwujemy dla gospodarek takich jak właśnie Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, mogą także wkrótce pojawić się dla polskiej gospodarki. I pierwszy wykres, który jest w tle, to sytuacja na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. W listopadzie okazało się, że dynamika wzrostu cen nieruchomości w ujęciu miesiąc do miesiąca była bardzo słaba, wyniosła minus 2% i była znacząco gorsza niż zakładały rynkowe oczekiwania. Co prawda w ujęciu rok do roku cały czas ta dynamika utrzymuje się na plusie, ale widzimy na wykresie, jak systematycznie z miesiąca na miesiąc sytuacja na rynku nieruchomości się pogarsza. Jeżeli te trendy będą kontynuowane, to na początku 2023 roku można oczekiwać, że dynamika wzrostu cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii, być może nawet w Stanach Zjednoczonych i w innych częściach świata w ujęciu rok do roku stanie się ujemna. Dlatego też tym kanałem może płynąć niebezpieczeństwo dla wzrostu gospodarczego, dla PKB, dla wielu krajów i oczywiście będzie miało to duże znaczenie dla perspektyw także dla stóp procentowych. Więc ostrzeżenie o znaczącym pogorszeniu na rynku nieruchomości płynie z tych danych, które poznaliśmy dzisiaj, które dotyczą sytuacji na brytyjskim rynku nieruchomości i jest rosnące prawdopodobieństwo, że podobne zjawiska będą miały miejsce także na przykład dla polskiego rynku nieruchomości. Natomiast przejdźmy teraz szybko przez to, co się dzieje na rynkach światowych. Przede wszystkim amerykańskie obligacje nas interesują z powodu tego, że to jest rynkowa stopa procentowa, a tutaj praktycznie niewiele się dzieje. Na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy znacząco polepszyła się sytuacja, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo rozpadu strefy euro, a to niebezpieczeństwo rozpadu strefy euro jest mierzone takim spreadem między włoskimi dziesiątkami a niemieckimi obligacjami. Widać, jak znaczący spadek tego spreadu był skorelowany z zachowaniem globalnego popytu na ryzyko, więc globalny popyt na ryzyko sprzyja temu, żeby niepokoje co do trwałości strefy euro stały się wyraźnie mniejsze. Więc jeżeli tutaj popyt na ryzyko ma atakować, to także konsekwencją tego będzie zmniejszenie tego ryzyka. Będziemy się oczywiście przyglądać systematycznie z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc. Ten spread jest przez nas analizowany i każdy samemu może sobie robić też te badania. Dzisiaj poznaliśmy dane
o produkcji przemysłowej dla Niemiec i okazało się, że była ona lepsza niż zakładały prognozy, ale generalnie nie ma to większego znaczenia, ponieważ to są dane już historyczne, a rynek żyje przyszłością. Rynek dyskontuje scenariusze dla tego, co się może wydarzyć mniej więcej w połowie 2023 roku, więc dane o produkcji przemysłowej, dane o PKB, które poznaliśmy także dzisiaj dla strefy euro za trzeci kwartał, które były co prawda troszeczkę lepsze niż zakładały prognozy, nie myślę, że nie mają większego znaczenia i będą całkowicie zignorowane. Z takich wydarzeń, na które warto także jednak moim zdaniem zwrócić uwagę na rynku walutowym, to jest zachowanie dzisiaj kanadyjskiej waluty. O 16 Bank of Canada ma zdecydować o stopach procentowych. Tam stopy procentowe mają wyraźnie przekroczyć poziom 4%. Jeżeli tak się stanie, to duża zmienność po godzinie 16 na parach związanych z Kanadą może wystąpić i oczywiście będziemy się także przyglądać, jak zachował się bank centralny względem tego, jak zachowują się inne banki centralne. Na rynku walutowym euro-dolar jest w miarę stabilny. Co prawda wracamy nad najbliższe poziomy oporu, ale moim zdaniem najważniejsza informacja jest taka, że broni się także linia trendu wzrostowego, która na wykresie jest dość dobrze widoczna i zdecydowanie rośnie jej znaczenie jako miejsca ruchomego punktu odniesienia i będziemy patrzeć, co dalej się będzie tutaj działo. Na dolar-jenie także testujemy ważny opór widoczny na wykresie, więc te wydarzenia tutaj także w krótkim terminie będą miały duże znaczenie. I jeżeli patrzymy na rynek ryzyka, to patrzmy także na Bitcoina, ponieważ on oddala się od poziomu 17 000 dolarów, a to może wspierać scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych. I teraz te giełdy papierów wartościowych będą niezwykle dla nas ważne podczas dzisiejszej sesji, ponieważ właśnie one nam pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy te cofnięcie z ostatnich dni, gdzie indeks S&P już wyraźnie odbija od rocznej linii, bez linii trendu spadkowego, od ważnych poziomów oporu, takim jak jest średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, poziom 4050 punktów, czy to odbicie będzie kontynuowane, czy raczej rynek spróbuje jednak wrócić w około 4000 punktów i tam czekać na te dane o inflacji. Także dzisiejsza sesja przyniesie nam odpowiedź na to pytanie, jaki jest sentyment na rynku i cały czas widzimy relatywną siłę niemieckich spółek względem tego, co się dzieje na Wall Street, to jest dobra informacja. Natomiast jak zobaczymy, gdzie kształtują się ceny i wyceny europejskich spółek, to widzimy, że europejskie spółki na indeksie dotyczącym tych najważniejszych europejskich spółek są wyceniane już bardzo blisko średniej, która jest wyznaczona na cały 2023 rok i to może być pewnego rodzaju smutna informacja. Natomiast oczywiście popyt na ryzyko może tutaj się wkrótce znowu objawić i te wyceny będą podniesione. Jeżeli inwestujemy na rynku akcji, patrzmy równolegle na zachowanie ceny miedzi. W tym wypadku nie ma kontynuacji, nie ma jakichś dynamicznych spadków, dlatego to, co się dzieje na rynku miedzi, wspiera popyt na ryzyko i gdyby tutaj na rynku miedzi doszło do wyraźnego przełamania poziomu 8300 dolarów, w takiej sytuacji przeniesienie negatywnych sygnałów z rynku surowcowego na rynek akcji powinno wzmocnić scenariusze prospadkowe. Obserwujmy także ropę naftową. W tym wypadku zbliżamy się do ostatnich minimów, a ich przełamanie zwiększy prawdopodobieństwo, że poziom 70 dolarów także zostanie przełamany i w tym wypadku będzie miało to oczywiście bardzo dobre znaczenie dla perspektyw inflacyjnych, obniżając znacząco perspektywy inflacyjne na całym świecie. Na końcu rynku surowcowego rynek złota, który balansuje na linii trendu wzrostowego dwumiesięcznej charakterystyce. Jeżeli ona zostanie pokonana, to w takiej sytuacji także w tym wypadku wzrośnie prawdopodobieństwo, że dojdzie do większej, głębszej korekty spadkowej. I na koniec rynek krajowych aktywów, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu nie ma jeszcze decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Odsyłam do porannego wpisu, gdzie było więcej na temat tego, co się może dzisiaj wydarzyć. Natomiast polskie obligacje dzisiaj są stabilne. Rynek złotego także jest bardzo wyraźnie stabilny. Nie widać większych zmian na euro złotym, na dolar złotym. Cały czas te poziomy, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach, także są dzisiaj ukazane. Nie spodziewam się dzisiaj większej zmienności po decyzji w sprawie stóp procentowych. No i oczywiście WIG20, który także oczekuje w rejonie 1750 na tą decyzję, którą rynki światowe podejmą po danych o inflacji. Moim zdaniem to jest kluczowe, to się dalej wydarzy, więc do tych danych nie spodziewam się, żeby
padł poziom 1700 punktów, ani żeby został przełamany opór. A co dalej będzie? Wszystko będzie zależało właśnie od tych perspektyw, które będą płynąć po inflacji, ponieważ one zdecydują o tym, gdzie rynek ukształtuje swoje oczekiwania co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To jest moim zdaniem najważniejsze wydarzenie w końcówce tego roku i ono ukształtuje końcówkę tego roku na rynkach papierów wartościowych na całym świecie. Oczywiście zachęcam także do poszerzania swojej wiedzy, a pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tematem tego wpisu, którego link jest na dole w opisie i w komentarzu, jest to, czy na rynkach mamy przedwczesny optymizm. Czy ten przedwczesny optymizm na rynkach nie jest czasem pułapką. I zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi treściami, które tam są, żeby poszerzyć swoją wiedzę i wiedzieć więcej. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Tam na dole link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam jeszcze raz do tego, żeby subskrybować ten nasz kanał oraz także zbiórkę, która ma miejsce na zrzutce.pl. Program, projekt Ace Market You dzieciom ma miejsce. Zachęcam do tego, żeby wziąć w nim udział i oczywiście do tego, żeby jutro o poranku wrócić na nasz kanał. Będzie więcej informacji dotyczących tego, co się dzisiaj dowiedzieliśmy po decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu i wszystkiego dobrego.